Cześć, jestem Tomasz, a ty jesteś na kanale Mały Ale Wariat i w dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować kolejny tani obiektyw z firmy TT Artisan. Jest to obiektyw manualny, stałoogniskowy, dedykowany pod matrycę APS-C z mocowaniem Nikon Z, które pasuje do Nikona Z50 i Nikona ZFC. Dzisiaj będziemy rozmawiać o 50 mm ze światłem 1.2. Wcześniej na moim kanale pojawił się inny materiał dotyczący też TT Artisana, ale z ogniskową 35 mm i światłem 1.4. Jeżeli jesteś nowym widzem, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału i zapoznania się z moimi materiałami. A tymczasem zapraszam Cię do materiału. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować koledze Kamilowi za użyczenie tego obiektywu do testów i recenzji. I co można powiedzieć o tym obiektywie? W pierwszym momencie, kiedy weźmiemy do ręki ten obiektyw, zauważymy, że jest wykonany z metalu. Jest on dosyć ciężki, bo waży 400 gram. Jak na obiektyw, który nie ma w sobie żadnego silnika autofokusu, to troszeczkę jest. Jest on dosyć duży, bo w porównaniu do 35 widać znaczącą różnicę. Pierścienie, które są tutaj zamontowane do zmiany przysłony oraz do zmiany autofokusu, chodzą z naturalnym oporem. Wydaje mi się nawet, że lepiej działają niż w 35, ponieważ 35 swój pierścień przysłony miała dosyć ubogi i na przykład wartości 4, 5, 8 i 16 były niemalże obok siebie. W tym przypadku mamy te wartości dalej od siebie, więc ustawianie przysłony jest łatwiejsze, a gdy odkręcimy sobie obiektyw, możemy zauważyć, jak pięknie ruszają nam się te listki przysłony. Pierścień ostrości obraca nam się prawie o 120 stopni, więc mamy spory zapas, jeżeli chodzi o dokładność ostrzenia. Jest to znacząco zauważalne podczas robienia właśnie zdjęć. Z jednej strony nam to ułatwia zadanie, z drugiej strony, jeżeli musimy szybko zmienić punkt ostrości, który znajduje się w większej odległości, to musimy jednak wykonać stanowczy ruch ręką. W porównaniu do 50 Nikora 1.8G oraz 50 Nikora 1.8S ten obiektyw jest trochę lżejszy niż 50 1.8S, ale dużo cięższy niż 50 1.8G. Jednakże w przypadku Nikona Z50, żeby użyć 50 1.8G, musimy doliczyć także wagę adaptera FTZ i w tym momencie waga takiego zestawu jest całkiem podobna jak do wagi TT Artisana. Po podłączeniu TT Artisana do naszego aparatu możemy zauważyć, że waga tego obiektywu sprawia, że nasz aparat zaczyna się przewracać. Dla wielu osób może być to bardzo uciążliwe, ponieważ jeżeli chcemy położyć ten aparat, on będzie się cały czas przewracał. Rozwiązaniem tego problemu jest tak zwany small rig. Możemy zainstalować ten small rig od dołu. Wówczas troszeczkę zmienia nam się rozłożenie masy i kiedy już położymy aparat z kręconym small rigiem, to ten aparat się już tak chętnie nie przewraca. Ponadto dla osób z dużymi rękami, takie jak ja mam między innymi, to dodanie tego small riga jeszcze dodatkowo nam polepszy chwyt, a dzięki właśnie tej zwiększonej masie tego obiektywu, dla osób, którym się trzęsą ręce, a Nikon Z50 nie ma stabilizacji, będzie to pewne ułatwienie w robieniu zdjęć. Jak sprawuje się ten obiektyw podczas robienia zdjęć? Porobiłem mi troszeczkę zdjęć i mogę kilka rzeczy powiedzieć interesujących. Po pierwsze, jeżeli ktoś planuje wykonywać zdjęcia na przysłonie 1.2, to raczej niech się nastawi na dosyć rozmyte zdjęcia. Aczkolwiek w pewnych zastosowaniach te rozmycie dodaje uroku naszym zdjęciom, więc do pewnych zastosowań przysłona 1.2 będzie jak najbardziej użyteczna. Taka przysłona, od której już mamy fajne, ostre zdjęcia, jest to przysłona 2. Od tej przysłony rzeczywiście możemy zauważyć, że nasze zdjęcia są już ostre i przyjemne w odbiorze. Rozmycie tła jest interesujące
i wypada bardzo dobrze. Kiedy zwiększymy już przysłonę do 2.8, zdjęcia stają się bardzo ostre i właściwie do końca, czyli do przysłony f16, zdjęcia są ostre. W przeciwieństwie do 35, to tutaj tak, przysłona 2 była ostra, natomiast przy przysłonie tej całkowicie krytycznej, czyli 16, no to już tak te zdjęcia po dłuższym użytkowaniu już mi się tak przestały podobać. Tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Ten wspomniany wcześniej pierścień przysłony, dzięki tym wypustkom tutaj, które posiada, pozwala nam bardzo szybko i bardzo dokładnie regulować wartością przysłony, co jest niezmiernie istotne przy robieniu zdjęć, a dodatkowo trudno jest przestawić tą przysłonę. To znaczy nie zdarzają się przypadkowe przestawiania wartości przysłony. Co do pierścienia ostrości, to te 120 stopni ustawienia ostrości w połączeniu z focus pickingiem bardzo dobrze się sprawuje na Nikonie Z50. Test porównania wykonamy na tablicy kalibracyjnej i choć nie jestem fanem tego typu testów, to jednak pozwalają użytkownikowi określić, które wartości przysłony są warte uwagi, a które lepiej unikać, chyba że mamy taki efekt artystyczny. W pierwszym momencie porównamy dla wartości przysłony 2. Wszystkie 3 obiektywy ustawiłem na wartość przysłony 2. Zdecydowałem się na wartość przysłony 2, ponieważ na Teta Artisan nie ma wartości 1.8 wyszczególnionej. Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że znajdujący się po prawej stronie Teta Artisan inaczej odbiera kolory zdjęcia. Aparat był ustawiony dokładnie w te same ustawienia. W tej chwili przeglądamy zdjęcia wykonane w RAW i po przybliżeniu możemy zauważyć, że Teta Artisan jest ostrzejszym obiektywem względem Nikona G. Może tutaj ten przykład dokładnie nie reprezentuje tego, ponieważ muszę przyznać, że niedokładnie wykonałem te zdjęcia, ale kiedy porównamy sobie miarkę na boku ekranu, to możemy zauważyć, że jednak te miejsce ostrości już wybranej jest dużo bardziej ostre, czyli ten obraz, który jest wyoszczony, dla tej przysłony jest bardzo ostry. Dla wartości 2.8 przysłony tym razem zrezygnowałem z porównania Nikona 1.8S, bo on jest zawsze ostry, a wybrałem obiektyw, w którym aktualnie nagrywam ten materiał, czyli Sigma 1750 ze światłem 2.8 i do niej sobie porównamy ten obiektyw ze względu na to, że część osób posiada właśnie ten obiektyw. Po przybliżeniu tego zdjęcia możemy zauważyć, że ponownie Teta Artisan jest ostrzejszy i to dużo już ostrzejszy, bardziej wyrazista jest ta różnica. Na drugim miejscu jest 50 1.8G Nikora, no a Sigma, tak jak widać, jest mocno niewyraźna. Przechodząc do boku ekranu, czyli do kadru bocznego, ponownie zauważamy tą samą tendencję, że Teta Artisan jest ostrzejszy niż Nikor G, natomiast różnica między Nikorem G a Sigmą w tym miejscu się zaciera, ponieważ ta ostrość jest podobna. Całościowo obrazek planszy kalibracyjnej w przypadku Teta Artisana jest ostry. To jest dosyć ciekawe zjawisko, natomiast ciężko mi powiedzieć na ten moment, bo nie jestem specjalistą od obiektywów, dlaczego tak się dzieje. Spójrzmy na przykładowe zdjęcia, które wykonałem tym obiektywem już pod wieczór, była to już godziny wieczorne, więc wykonane zdjęcie z ręki przy pomocy tego obiektywu. Mamy tutaj przykład zdjęcia kabiny pilota starego samolotu, który znajduje się na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi i widzimy, że w miejscu, którym ostrzyłem, czyli to miejsce, obraz jest bardzo ostry. Z tego co pamiętam, miałem ustawioną przysłonę 2, więc tak jak widać, obrazek jest bardzo ciekawy. W tym przypadku również ustawiłem przysłonę na wartość 2 i widać, że mimo to większość samolotu jest ostra. W tym miejscu wykonywałem z bliska zdjęcie samolotu i ostrzyłem tutaj na ten zestaw nitów i również można zobaczyć, że w tym miejscu
mamy obraz ostry. W tym momencie możesz zobaczyć inne wykonane zdjęcia tym obiektywem i tak jak widzisz, te rozmycie tła jest całkiem interesujące. Zdjęcia wykonywane tym obiektywem, nawet ruchomym obiektom, takim jak jest to pies, nie przysparzają problemów. Oczywiście znalezienie odpowiedniego punktu ostrości jest trudniejsze. Oczywiście jeżeli ktoś ma problemy z szybkim łapaniem ostrości, to wskazane jest ustawienie przysłony 2.8. Ja używałem przysłony 2 i pozwalałem sobie na to, że część zdjęć po prostu nie trafiłem z ostrością. Jednak to, co możesz zobaczyć, to zdjęcia są bardzo przyjemne w odbiorze, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę tego obiektywu. Którą 50 powinieneś wybrać, którą 50 powinieneś kupić w tym przypadku? Jeżeli nie masz żadnego obiektywu, nie jesteś użytkownikiem Nikona, dopiero zacząłeś od niedawna i nie masz dużego budżetu, to jak najbardziej ten obiektyw jest wart uwagi ze względu na swoje bardzo dobre parametry względem ceny. Oczywiście będziesz musiał pójść na kompromis i przyzwyczaić się do tego, że czas ostrzenia obiektywem manualnym jest troszkę dłuższy niż oczywiście z autofokusem. Jeżeli posiadasz inną szklarnię Nikona, bo byłeś użytkownikiem lustrzanek, posiadasz lepsze obiektywy, czyli nie masz kita, ale masz także inne, masz jedną stałkę, drugą lub po prostu lepszej jakości obiektywy, kupuj adapter FTZ i zapomnij o Theta Artisanie, bo będzie Ci on niepotrzebny. Niemniej jednak, jeżeli masz taką sztukę jak ja, 50 1.8G, która w serwisie nawet stwierdzili, że jest ona nieostra na tej najbardziej otwartej przysłonie, to możesz się zastanowić, co chcesz zrobić. Czy kupujesz adapter FTZ i mimo wszystko używasz to, czy sprzedajesz tą 50 i kupujesz Theta Artisana. Jeżeli jednak masz większy zasób pieniędzy, to zdecydowanie polecam Ci natywne szkło Nikora 1.8S. Te szkło będzie zawsze ostre, będzie zawsze szybko chodziło i przez to, że ono zostało całkiem niedawno zaprojektowane, jest to szkło wysokiej jakości, szczególnie, że ma te dopisane literkę S. Reasumując, 50 mm 1.2 od Theta Artisana jest ciekawym obiektywem, wartym uwagi. W tej cenie chyba bezkonkurencyjnym, bo w sumie ciężko powiedzieć, kto byłby dla niego dobrą konkurencją. Jest lepszym obiektywem niż 35 od Theta Artisana. Natomiast musisz się zastanowić, co chcesz osiągnąć. Pamiętaj jeszcze o jednym, że nie mam tutaj na biurku Viltroxa 50 mm, który chyba się niedawno pojawił nawet, który jest cenowo pomiędzy tymi dwoma obiektywami. Ciężko mi się wypowiedzieć na temat tamtego obiektywu, dlatego o nim nie wspomniałem wcześniej. Niemniej, jeżeli szukasz taniego i ciekawego obiektywu, to Theta Artisan jest bardzo dobrym wyborem. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, oczywiście łapkę w górę, kliknij suba z dzwoneczkiem, a tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.